Cześć wszystkim. Dziś wyczekiwany przeze mnie moment, może przez Was też. Będziemy zmieniać sobie zderzaczek tylny, ponieważ odebrałem właśnie od lakiernika mój zderzak, który zakupiłem sobie właśnie od wersji S-Line. Pokażę Wam, jak to zrobić. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Zderzaczek siedzi sobie już w bagażniku. Bagażnik mam rozebrany, przygotowałem sobie wcześniej, ponieważ dokładam jeszcze czujniki parkowania, bo ten zderzak jest właśnie z czujnikami, udało mi się kupić. A czujniki będę montował fabryczne. Całe graty już sobie kupiłem. To jest moduł, kabelki tam już po aucie jest to porozciągane. Zostanie tylko podłączenie tego, ale to pokażę Wam w innym filmie, jak to zrobię właśnie, tak żeby był oryginał. Nie żadne cudo na kiju, zamienniki. Pewnie też działają, ale tutaj chcę, żeby to było oryginalne, tak jak ma być. A więc dobra, bierzemy się do roboty. Aby zdemontować zderzak właśnie u nas w kombiku, w sedanie pewnie jest podobnie. Przede wszystkim na co? Musimy wybebeszyć cały bagażnik. Ściągnąć sobie boczki. Musimy ściągnąć sobie podłogę. Boczki są skręcane. Tu jest jedna śruba. Tutaj tą listwę musimy odkręcić sobie. Tu jest jedna śruba, druga śruba, trzecia i czwarta chyba, z tego co pamiętam. Jak ktoś będzie chciał, to pokażę, jak to zrobić, ale to jest proste. Reszta jest na raz, dwa, trzy, cztery po prostu zaczaski i musimy ten boczek sobie wyharatać. Tak samo jest z drugiej strony. Jak to sobie powyciągamy, musimy pozbyć się tak samo subwoofera, bo będziemy musieli dostać się do śrub zderzaka właśnie. Tu będą trzy, tu jeszcze dwie, tak samo z drugiej strony, zaraz Wam to pokażę. No dobra, ja odkręcę subwoofer i pokażę Wam co dalej. Aby odkręcić subwoofer mamy tak, śrubeczki na dziesiąteczki, tutaj jedna, tutaj jest druga na dole, tu mamy trzynastkę i tu u góry też jest trzynastka. Także ja to odkręcę, odłączę sobie kostkę i pokażę co dalej. No dobra, subwoofer mam wyciągnięty. Teraz sobie odkręcimy wszystkie śruby, które są na zewnątrz. Czyli mamy pod spodem, pod samochodem, już Wam pokazuję, tutaj jedną śrubę i z drugiej strony jest druga śruba na Torx, no właśnie tam, na T25. Te dwie sobie odkręcamy. Później musimy sobie odkręcić tą śrubkę i tą śrubkę, aby odgiąć tutaj nadkole, i pod tym nadkolem mamy następne dwie śrubki do odkręcenia, które nam trzymają zderzak do ślizgu. I z drugiej strony jest to samo. Jak samo nadkole, dwie śrubki od ślizgu, odkręcamy to i pokażę co dalej. Ok, ja już mam to odkręcone, zobaczcie, właśnie pod nadkolem jest tu jeszcze śruba i tutaj jest śruba, właśnie na Torx 25. To odkręcamy i będziemy mogli, czekajcie, musimy sobie ten zderzak po prostu do siebie tak jakby wyciągnąć. Ja to tak jedną ręką nie pokażę, ale go z tego ślizgu musimy do siebie wyciągnąć z jednej i z drugiej strony, żeby go właśnie popuścić. Później bierzemy się za odkręcanie właśnie tych trzech śrub. Mamy raz, dwa, trzy i tutaj ta i ta śruba. Te śruby znajdują się tutaj raz, dwa, trzy w zderzaku i tutaj raz, dwa. To są nakrętki dziesiątki. Warto sobie wziąć dłuższą przedłużkę, żeby było nam wygodniej to odkręcać. Miejsca jest dużo i odkręcamy to. Ok, ja te śruby sobie odkręciłem. Tu już sobie pozwoliłem właśnie wziąć, wyciągnąć.
z tych zaczasków. Po prostu tak do siebie wyciągamy, żeby ten zderzak nam wyszedł z tego rowka, tam z tych ślizgów. No i później co? Z drugiej strony też mamy odkręcone, więc no bierzemy sobie, łapiemy go na dole, tu u góry i pomału wyciągamy do siebie i powinien nam już cały za chwilę wyjść. Dobra, ja go zdemontuję. Zobaczymy, co tam pod spodem siedzi. Czy jakiś syf jest, czy nie. Może ruda. No, zderzak wytargałem. Tak to wygląda. Troszeczkę teraz jak wrak lace. Przed założeniem nowego zderzaka, jakbyście sobie robili, weźcie, poczyście, czekajcie, było ostrze, poczyście sobie te rowki tutaj wszędzie, tam gdzie ślizgi mają wejść i się zapiąć, tak po prostu, żeby to fajnie spasować, bo no, upychać to razem z piachem czy coś, no to raczej mija się z celem, prawda? Dobra, ja sobie wrzucę jeszcze czujniki parkowania w tamten zderzak. No i założę go i pokażę Wam, jak to będzie już wyglądało na aucie. Składamy w odwrotnej kolejności. No, włożymy 5 śrub tutaj właśnie z lewej strony, 5 śrub z prawej strony. Przy nadkolu mamy 4 śrubki, 2 od dołu. No i tyle. No dobra, wszystko poszło ładnie, pięknie. Zderzaczek jest zamontowany. Więc Wy też zobaczcie, jak to wygląda i powiedzcie, czy Wam się podoba. Tak się autko teraz prezentuje. Myślę, że jest no, nieporównywalnie lepiej. Jednak ten pakiet S-Line robi fajną robotę. No, ciężko mi się napatrzeć, szczerze mówiąc. Ale no, nie żałuję wydanych pieniędzy. Naprawdę, jest fajnie. To jest to, o co mi chodziło. Fajnie, ładnie wszystko współgra. Jeszcze pewnie w niedalekiej przyszłości wpadnie jakiś inny wydeszek. Może końcowe tłumniki z 2.0 TFSI przelotowe. Do tego oczywiście jakieś ładne końcówki wydechu, aby dopełnić całości piękna tego. Tak, piękna mi się bardzo podoba. Czujniczki parkowania, jak widać, są, działają. W innym filmie pokażę, co tam zakupiłem, od kogo, jak i gdzie. Także też będzie relacja. No i ocencie sami. Dla mnie jest bomba. Fajny efekt. Jeszcze zostały do kupienia tylko listwy na drzwi S-line'owe. W sumie S-line'owe ciężko dostać w dobrym stanie, dlatego chyba zdecyduję się na listwy z Maxtona. Oddam też do lakiernika, aby mi polakierował w kolor. No i co? I będzie cały pakiecik. Tak się autko prezentuje w całości. No dobra, tym akcentem kończę ten film. Zostawcie lajka, jeśli Wam się podobało.
subskrybujcie kanał, bo nie wiem czemu jest dużo widzów, ogrom widzów, a nie ma subów. Będą następne na pewno dalsze mody, także spokojnie, to nie koniec. No i co? Życzę wszystkim szerokości, przyczepności i wszystkiego dobrego. Cześć!